Cześć. Wyjazd coraz bliżej, a przyszedł czas, żebym poruszył kolejny temat albo dwa tematy. Generalnie jestem zmęczony już tym wszystkim, tymi całymi przygotowaniami. Jest dużo rzeczy do zrobienia, a czasu coraz mniej po prostu. Jeszcze niedawno było 90 dni, teraz jest trochę ponad miesiąc, także cieszymy się, że odpoczniemy na wyprawie. A planujemy, tak jak już wcześniej wspomniałem, ponad 40 dni w Himalajach. Jedziemy sami, będą z nami przewodnicy. Podpiszemy umowę z agencją na miejscu, z agencją Snowy Horizon. No i będziemy sobie tam maszerować. Natomiast tak mniej więcej 100 dni do wyjazdu trzeba zacząć się przygotowywać, zacząć się zastanawiać nad na przykład szczepionkami, czyli przygotowaniem na różne bakterie i wirusy, które mogą nas dopaść w trakcie podróży, w trakcie wycieczki i warto się przed tym zabezpieczyć. Lekarz mnie uzmysłowił, że powinienem zainwestować w siebie, bo każda szczepionka to około 250 zł, a taką szczepionkę na wściekliznę przyjmuje się w 3 dawkach. Więc jak sobie przyjąłem w lewe i w prawe ramię za jednym razem, za jednym posiedzeniem 2 szczepionki, no to jestem cenniejszy o 500 zł. No i tak kilka razy trzeba takie wizyty przejść. Oczywiście ważne jest w tym wszystkim kwalifikacja szczepienna, żeby można było taką szczepionkę przyjąć. Oprócz tego warto się przygotować, warto zrobić rentgen klatki piersiowej z opisem, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Warto zrobić USG jamy brzusznej. Dla mnie to coś nowego. Wiele rzeczy lekarz wyczytywał z tego ekranu, takiego powiedzmy w takiej sepi, wyświetlającego moje narządy wewnętrzne. Jak mówił, że to pęcherz, to wierzyłem, że to pęcherz. Natomiast wyniki wyszły poprawne. Lekarz jak się dowiedział, warto mu powiedzieć do Was, że jedziecie na przykład w góry wysokie, to wtedy lekarz może zwrócić uwagę szczególną na pewne elementy. U mnie na przykład znowu wziął mnie pod maszynę, jeszcze znowu zaczął mnie tym kremikiem miziać i tą aparaturą, bo powiedział, że nie chce mnie puścić z jakimiś tam problemami przy przeponie, żeby się nie okazało, że coś tam było, a on tego dokładnie nie sprawdził. Więc warto coś takiego mówić otwarcie. Także przygotowania, badania krwi, przygotowania takie pod kątem medycznym, dużo tego jest. Warto sobie to ustawić w liście do zrobienia i odpowiednio wcześniej to robić. Są przypadki znane, kiedy lekarz przyjmuje pacjenta, a pacjent mówi, że wyjeżdża za 2 tygodnie i chce mieć wszystkie szczepionki i się przybadać. No to takich rzeczy raczej nie ma. Raczej, chociaż nie wiem. Ja to robiłem wcześniej, więc wszystko przeszło fantastycznie. Trafiłem na oddział, gdzie pielęgniarki wbijają mi igłę 2 cm w ciało. Mówią, że to jest wkłucie, a ja w ogóle nic nie czuję, więc polecam. Gdybyście chcieli wiedzieć, co to za miejsce, to mogę tam gdzieś komuś wysłać informację. Natomiast drugi podstawowy element wycieczki to jest musisz wiedzieć, co chcesz robić na wycieczce, chyba że to jest wycieczka z agencją, gdzie masz z góry określony plan. Natomiast jeżeli czegoś takiego nie ma, określ plan, określ, co chcesz robić, jak chcesz robić i czym chcesz robić. I oczywiście tam jest dużo takich też elementów typu kiedy, typu sytuacje awaryjne, na które powinieneś tutaj wziąć poprawkę. Powiem tylko, że jak już się zdecydowaliśmy na buty, które weźmiemy, żeby wejść na Mera Peak, na około 6,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, to pojechaliśmy do sklepu, powiedzieliśmy, że chcemy wejść na Merę i dowiedzieliśmy się, że na Merę to spokojnie znajdziecie, możecie sobie wziąć buty Equilibrum La Sportiva,
One w zupełności wystarczą, bo akurat ten ekspedient był i sprawdzał, że takie coś zupełnie wystarczy. Więc my wzięliśmy te buty i rzeczywiście przyjechaliśmy do domu, przymierzaliśmy, wszystko fajnie. Okazało się, że wzięliśmy takie, które nie mają zaczepów na raki, więc trzeba było je oddać, więc tydzień później pojechaliśmy z powrotem do sklepu. Inny ekspedient był, więc my pokazaliśmy te buty, że chcemy je oddać, żeby wziąć te prawidłowe na raki półautomatyczne i ekspedient spytał, a gdzie się wybieracie? Więc powiedzieliśmy na Merapik. On, ale te buty są za zimne na Merapik, tam powinniście wziąć buty z podwójnym, z wewnętrznym bodkiem. Więc tak jak mieliśmy w planie na początku, pierwotnie wziąć buty z wewnętrznym bodkiem, tak później wzięliśmy Equilibrum bez wewnętrznego bodka, a skończyło się na tym, że rzeczywiście wzięliśmy to, co chcieliśmy, planowaliśmy na samym początku, więc mamy 2 pary butów. Wygląda na to, że jeszcze w Alpy będziemy musieli pojechać, żeby zakup nie okazał się trochę taki głupi albo w ogóle taki bez sensu. Warto wiedzieć, dlaczego wziąć bieliznę termiczną, warto wiedzieć, dlaczego to powinny być merinosy z wszywanymi właśnie nitkami srebrnymi. Warto wiedzieć, dlaczego wszystko powinno być w miarę lekkie, bo to, co będziecie kupować w sklepach, generalnie pewnie będzie albo tanie i słabe jakościowo, albo drogie i dobre jakościowo plus lekkie. To jest dosyć istotne, ponieważ tutaj różnica kilograma praktycznie nie ma znaczenia, jak chodzimy po górach, no powiedzmy. Natomiast tam różnica kilograma się odczuwa im wyżej, tym bardziej. Więc potem taki Gore-Tex, który ma 200 gramów, a Gore-Tex, który ma, nie wiem, pół kilograma, ma decydujące znaczenie, że może się nam rzeczywiście nawet odechcieć chodzić po tych górach i chcieć wracać, bo już jest niefajnie. Nie czerpiemy z tego przyjemności. Ok. W następnym odcinku postaram się powiedzieć od stóp do głów, co mniej więcej zabieramy ze sobą. Cześć.